Pod koniec lat 50. ubiegłego wieku ZSRR rozpoczęło pracę nad opracowaniem własnego radaru dalekiego zasięgu. Kilka lat później w niewielkiej wsi na południu Ukrainy zbudowana zostaje nadawcza instalacja naziemna Duga, sąsiadująca z obiektem 810, jak w czasach Związku Radzieckiego nazywano pole antenowe, z dwoma charakterystycznymi masztami widocznymi z daleka. Część odbiorcza systemu zostaje wzniesiona prawie 80 km dalej w niewielkiej wsi Kalinówka. W 1969 roku po licznych testach zapada decyzja o budowie systemu Duga-2 w Czarnobylu. W ten sposób rozpoczęło się tworzenie dwóch kompleksów głównego węzła sieci Duga, oznaczonego jako REU-1. Jeden z nich zlokalizowany został około 50 km na północny wschód od elektrowni atomowej w sąsiedztwie wsi Lubecz. Zabudowania zaplecza technicznego stworzyły tajne miasto Lubecz-1, o którym rzadko kiedy wspomina się w odniesieniu do strefy wykluczenia. A szkoda, jego stan na tę chwilę jest lepszy niż wielu budynków w niszczejącej gwałtownie Prypeci. Mniej więcej 10 km na południe od czarnobylskiej elektrowni stają imponujące maszty radiowe, będące częścią odbiorczą głównego węzła Dugi, potocznie określaną jako Oko Moskwy. Wkrótce powstają liczne teorie spiskowe dotyczące przeznaczenia i możliwości instalacji, a wśród najpopularniejszych wyróżnić można eksperymenty Związku Radzieckiego nad kontrolą umysłu obywateli, próbę kontrolowania pogody i, najmniej zwariowany, system inwigilacji ludności. Tak naprawdę radar jest częścią systemu wczesnego wykrywania, przygotowanego na wypadek wzmożonej aktywności balistycznej na Zachodzie, czyli głównie w Stanach Zjednoczonych. Nieco później do rodziny Dugi dołącza zlokalizowany około 2 km na południowy zachód od Oka Moskwy obiekt, który zapewne pamiętacie z trzeciej części gry. Tyle, że jego lokalizacja jest inna niż w rzeczywistości. System Duga rozrastał się jeszcze przez kilka lat, jednak promieniowanie jonizujące powstałe w wyniku katastrofy w elektrowni wymusiło wstrzymanie pracy całego głównego węzła, a część sprzętu i personelu wysłana została do prac nad węzłem REU-2 w Komsomolsku nad Amurem. Radary w Czarnobylu ostatecznie zakończyły pracę w 1988 roku. Ale czy na pewno? Właśnie ten problem porusza pośrednio fabuła Cienia Czarnobyla, w myśl której instalacja miała ogromne znaczenie w eksperymentach świadomości Z. Celem ich badań było głównie studiowanie nosfery, a rozpoczęcie jakichkolwiek działań wymagało podstaw, czyli udowodnienia, że coś takiego jak nosfera naprawdę istnieje. Ja wiem, że to dzieje zony, a nie filozoficzne rozważania, no ale hej, najwyższy czas na segment Stalker World bawi i uczy, no bo czy zastanawialiście się kiedyś, czym właściwie jest ta cała noosfera? Gdyby się tak dobrze zastanowić, to jest to jedno z najważniejszych pojęć, do jakiego będziemy sięgać, mówiąc o stalkerskim lore. Nie jest to w żadnym wypadku wymysł studia GST Game World, tylko rzeczywista koncepcja stworzona m.in. przez Władimira Iwanowicza Wiernackiego, ukraińsko-rosyjskiego naukowca, założyciela Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Na początek może nazwa, od greckiego noos, co oznacza głowy, ale też umysł, oraz sfera, czyli sferę.
Noosfera to pojęcie analogiczne do sfer spotykanych na naszej planecie, czyli np. biosfery, czy też atmosfery. Ta ostatnia to nic innego jak powłoka z gazów otaczająca ciała niebieskie o masie wystarczającej do utrzymania tej powłoki dzięki grawitacji. Ziemia ją ma, masa innych planet także ją ma. Noosfera natomiast według Wiernackiego nie jest tak powszechna, ponieważ występuje tylko na naszej planecie i jest trzecią warstwą kuli ziemskiej, czyli występuje po geosferze, w dużym uproszczeniu planecie samej w sobie, i tuż po biosferze, czyli w jeszcze większym uproszczeniu życiu na tej planecie. Każda warstwa istnieje na poprzedniej i od niej zależy. W geosferze znajdziemy zarówno jądro Ziemi, jak i litosferę. Z kolei w biosferze życie, a wśród tego życia także oczywiście ludzi, którzy nie mogliby istnieć bez geosfery. Noosfera miałaby być tuż ponad biosferą i wisieć nad naszą planetą, podobnie jak wspomniana wcześniej atmosfera. Tyle, że nie składałaby się ona z powietrza potrzebnego nam do życia, a z produktów ludzkich umysłów, ludzkich działań, czyli głównie myśli, informacji, odkryć naukowych oraz wszystkich naszych ruchów, które oddziałują na resztę biosfery oraz na geosferę. To taki duży, teoretyczny superorganizm, zbiorowa świadomość, która w stalkerskim uniwersum została zrealizowana w formie projektu nazwanego Świadomością Z. To tyle. Oddaję głos do studia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Stalker World bawi i uczy. Wracając, przeprowadzenie eksperymentów z nosferą wymagało jasnego dowodu, że coś takiego faktycznie istnieje. W tym celu badacze najprawdopodobniej przerobili anteny Dugi tak, by połączyć je z emiterem psionicznym, jaki stalkerzy nazywają mózgozwęglaczem. Instalacja została zbudowana na terenie kolejnego podziemnego laboratorium X, a pieczę nad nim sprawować mieli bojownicy monolitu, odporni na działanie energii psi. Ukryta pośród gęstwin martwego lasu, świetnie ufortyfikowana placówka stanowi ostateczną przeszkodę w drodze do Prypeci. Pracujący bez ustanku emiter skutecznie dzieli terytorium strefy na względnie spokojne południe i niezbadaną północ, na której świadomość Z może praktycznie dowolnie kształtować rzeczywistość. Straszne, przerażające miejsce. Każdy, kto zbliży się do mózgozwęglacza, oszaleje, a następnie będzie błąkać się po całej zonie jako pozbawione celu zombie. Pierwsza wersja radaru datowana jest na 27 czerwca 2003 roku. Nie sposób już ustalić, kto ją stworzył, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa był to Siergiej Karmalski. Budowa lokacji rozpoczęła się od budynków zakładu, na terenie którego stanęło 5 znajomych anten górujących nad okolicą. Na sporym terenie ogrodzonym betonowym płotem znalazło się miejsce dla kilku budynków, suwnicy i zamkniętych jeszcze wtedy tuneli, połączonych z linią kolejową. Ta może, ale wcale nie musi być powiązana z teorią o połączeniu wszystkich podziemnych placówek na terenie strefy, o której więcej dowiecie się z innych materiałów w tej serii. Na lokacji znajduje się kilka dróg. Jedna prowadzi wprost do Prypeci, druga do magazynów wojskowych, a trzecia, sądząc po umieszczeniu na mapie świata, donikąd. Być może deweloperzy planowali dodatkową lokację lub połączenie radaru z jedną z już istniejących, ale w kolejnych buildach została ona przeniesiona i finalnie zaprowadzi nas do zamkniętego bunkra w cieniu Czarnobyla. Następnie radar powoli zaczynał zyskiwać ostateczny wygląd. Wejściem na lokację stała się kręta droga, na końcu której stanął mały punkt kontrolny, gdzie rezydowali oczywiście bojownicy monolitu. Miejsce przetrwało w podobnej formie aż do premiery gry. Nieco dalej umieszczono ciężarówkę Gaz Satko i kilka wagonów o niejasnym przeznaczeniu. Tuż za nimi rozpościera się składowisko odpadów podobne do hałd z wysypiska, ale bardziej uporządkowane i o wiele mniejsze. Próżno szukać tutaj lasu znanego z cienia Czarnobyla. Układ dróg na lokacji właściwie nie uległ większym zmianom, jednak w tej wersji znajdziemy aż 4 odnogi.
Co najmniej 2 z nich, znajdujące się na południowym zachodzie, prowadzą w różne części martwego miasta. Ścieżka do zakładu z antenami oraz droga do Prypeci pozostały mniej więcej bez zmian. Natomiast w buildzie 1835 wejście do X10, czyli placówki, na terenie której zbudowano mózgozwęglacz, znajduje się poza terenem zakładu, w bunkrze na północy, o którym wspominałem wcześniej. Wszystkie powyższe zmiany wprowadzono w okresie do listopada 2003 roku, a następnie radar został uznany za zakończony. Dopiero w 2005 roku zaczęto wprowadzać dalsze modyfikacje. Teren stał się bardziej nierówny, a droga od wejścia na lokację mniej kręta. Pojawiły się wysokie wzgórza wyznaczające granice mapy. Z kolei w miejscu składowiska odpadów pojawił się martwy las. Jeśli chodzi o nomenklaturę, to z jakiegoś powodu przyjęto, że jest to czerwony las znany z prawdziwej strefy wykluczenia. Jego nazwa, jak zapewne wiecie, pochodzi od rudoczerwonego zabarwienia sosen, które po katastrofie wchłonęły potężne dawki promieniowania. Miejsce niedługo potem zostało zrównane z ziemią, jednak pracę przerwano, gdy z rozkopanej przez buldożery gleby zaczęły wydobywać się wysokie dawki promieniowania. Jeśli jesteście z nami od dawna, to być może pamiętacie, że w poprzedniej wersji tego materiału wspominaliśmy o polskiej wiki Stalkera, z której można się było dowiedzieć, że Czerwony Las to lokacja spotykana zarówno w cieniu Czarnobyla, jak i czystym niebie. Na szczęście ktoś wreszcie poszedł po rozum do głowy i to poprawił. Czerwony Las w trylogii Stalkera to inaczej rezerwat sąsiadujący z Limańskiem, jaki zwiedzamy w czystym niebie. Przerzedzony, pełen anomalii i mutantów bór na radarze w dokumentach projektowych nazywany był Martwym Lasem i tak też będziemy o nim mówić. Całą okolicę wypełniono licznymi, silnymi mutantami. Wszechobecna radiacja, promieniowanie psioniczne i anomalie nie ułatwiały przejścia przez las, w centrum którego znalazł się rozbity śmigłowiec Mi-6. Początkowe plany zakładały, że pomimo piętrzących się po drodze trudności, to właśnie przejście tędy będzie łatwiejszym sposobem dotarcia do anten. Z drugiej strony, w dokumentach projektowych znajdziemy zapis, w myśl którego przejście przez las wymagało będzie zabicia czarnego niby psa, specjalnego egzemplarza mutanta, który miał być lokalnym minibossem. Biorąc pod uwagę jego umiejętności, o których więcej dowiecie się w materiale o niby psie dostępnym na centrum Zony, mogło to nie być zbyt łatwe zadanie. Do końca 2005 roku uporządkowano drogi, wycinając te prowadzące donikąd lub wyciętych lokacji. W jednym z budynków zakładu znajdowała się niepozorna dziura w podłodze prowadząca do centrum sterowania monolitem, o czym mogliśmy się dowiedzieć po prostu eksplorując lub samodzielnie składając w całość wskazówki ze znajdywanych przez całą grę dokumentów. Placówkę ostatecznie przeniesiono do podziemi elektrowni atomowej. Zarówno generatory, jak i laboratorium X-17 ostatecznie nie znalazły się w finalnej grze, więc elektrownia była jedynym miejscem, w którym mogła się znajdować. W tym samym czasie otwarto tunel kolejowy na terenie zakładu, który teraz prowadził do niepozornego wejścia do placówki oznaczonej jako X10. I tam właśnie udamy się w kolejnym materiale.